Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło i zapraszam Was na czytanie miesięczne na sierpień. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co zadzieje się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie taka możliwość, żeby wyciągnąć sobie jakąś średnią z obu czytań właśnie dla znaku słonecznego i ascendentalnego i mieć szerszą wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc, na sierpień. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Jest to karta dwójki monet, czyli karta żonglera, który żongluje wyborami. Może rozważacie coś tutaj bardzo poważnie, jak to wagi. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Oj, wybaczcie. Słuchajcie, ciekawe czytanie. Właśnie, potwierdzenie. Jaka będzie dla Was rada? Wiecie co, tak patrząc na ten rozkład, myślę sobie, że przede wszystkim wagi rozważają, czy nie zmienić czegoś w swoim życiu tak naprawdę radykalnie. I to może być na przykład związane z przeprowadzką, zmianą zawodu, przeprowadzką do innego kraju, miasta, na tej zasadzie, taka naprawdę wielka zmiana. Czego nie robić, czego raczej unikać? Ciekawe, słuchajcie. Ciekawe i widzę w tym czytaniu sporo niepewności, ale też słuchajcie, mam wrażenie, że część z Was za bardzo chce pewne rzeczy mieć już tu i teraz i przyspieszać po prostu. Być może niesłusznie ufacie takim swoim pierwszym, słuchajcie, takim impulsywnym pomysłom. Właśnie wydaje mi się, że a propos zmian, ale to zaraz. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was piękna karta szóstki kielichów i ta karta z jednej strony sugeruje bratnią duszę i tutaj rzeczywiście a propos bratniej duszy możecie mieć pewną zagwozdkę, bo gdzieś nie wiecie, co z tym zrobić, czy spróbować rozwijać to w romantyczną stronę, czy raczej gdzieś zostawić na przykład przyjaźń, ale czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz. Natomiast szóstka kielichów mogłaby też mówić, słuchajcie, o iluzji, a ta iluzja to według mnie jest jakaś zmiana po prostu. Na tej zasadzie, że gdzieś jeszcze na te wielkie zmiany nie jesteście gotowi lub gotowe. Ewentualnie jeszcze bardziej trzeba się przyłożyć do tych zmian. Jeszcze bardziej coś zaplanować, zrobić rozeznanie itd., itd. W ogóle, słuchajcie, szóstka kielichów może też mówić o zaglądaniu w przeszłość i mi się wydaje, że możecie mieć momentami taki
nostalgiczny nastrój i wspominać dawne czasy. Ale z takim, słuchajcie, z takim poczuciem, że kiedyś to było mniej obowiązków, było trochę łatwiej, albo było więcej motywacji i energii, a teraz to już jest trochę trudniej te motywacje i energię w sobie wskrzesić. Wypadałoby się zastanowić, dlaczego tak jest, no bo wiecie, no jakby jasne, każdy wiek się rządzi swoimi prawami i no teoretycznie wiadomo, że jak się jest młodszym, to ma się więcej siły, ale w praktyce wcale to tak nie działa. Ja znam wiele osób dużo od siebie starszych, które mają więcej energii niż ja. Takie mam wrażenie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Wisielca, a Wisielec może mówić z jednej strony, że raczej będzie to spokojny miesiąc, dlatego że jest to karta zastoju. Jest to karta, która raczej jest mało dynamiczna. Tak bym powiedział. W ogóle Wisielec wisi do góry nogami, więc ma gdzieś tutaj, słuchajcie, wywróconą perspektywę i mi się wydaje, że po pierwsze, jako że będzie tutaj więcej czasu i jakiś lekki zastój, więc w związku z tym dużo myśli będzie Wam przychodziło do głowy, również myśli o wywróceniu perspektywy, czyli o jakiejś ważnej, dużej zmianie życiowej. Czy właśnie przebranżowienie się, czy zmiana miejsca zamieszkania, w sensie kraju, miasta, cokolwiek. Ten Wisielec też mógłby mówić, słuchajcie, że zgubiłem wątek, więc może później jak mi wróci, to nawiążę. Słuchajcie, przychodzi do Was karta dwójki monet i dwójka monet to jest karta żonglera, który właśnie żongluje wyborami i ja bym powiedział, że tutaj bardzo mocno zastanawiacie się rzeczywiście nad czymś, nad tą zmianą lub czy aby na przykład jakiejś relacji z przeszłości nie wskrzesić lub nie rozwijać na przykład w stronę romantyczną relacji z bratnią duszą. Jeśli chodzi o dwójkę monet, to ja bym w ogóle powiedział, że tutaj bardzo uważnie trzeba się zachowywać, jeśli chodzi o podejmowanie radykalnych takich zmian dotyczących wielkich zmian, ale Wy to chyba wiecie, szczerze mówiąc, bo ta dwójka monet to żongler, który wie jak balansować rzeczywiście i powiedziałbym tak, wolicie nawet z pewnych rzeczy na razie zrezygnować i odłożyć je w czasie, na przykład przeprowadzka, żeby móc na przykład więcej pieniędzy nazbierać na nią, żeby móc się bardziej przygotować i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta królowej monet, która jest przepiękna w tej talii słowiańskiej, ale królowa monet to jest byk panna lub kozierożec i właśnie a propos być może tego trygonu macie jakąś zagwozdkę, albo jesteście w jakiejś niepewności i być może same nie wiecie do końca czego chcecie. Królowa monet mogłaby tutaj w negatywie odchodząca do przeszłości mówić, żeby jak najbardziej gdzieś tutaj, jak to się mówi, mierzyć siły na zamiary. Coś takiego. Królowa monet to też może być matka i szczerze mówiąc wydaje mi się, że jeśli były ostatnio przejściowe problemy w jakiejkolwiek dziedzinie z jakąś matką, teściową, siostrą, bardzo bliską kobietą, to wydaje mi się, że gdzieś jako, że jest ta karta Wisielca i ten żongler, który fantastycznie sobie radzi rzeczywiście z żonglowaniem, to powiedziałbym, że można tutaj odetchnąć, dlatego że jakiś problem, może nawet nie to, że się kończy, ale gdzieś, słuchajcie, jest, że tak powiem, już prawie zażegnany lub po prostu uspokojony, a Wy dzięki temu możecie gdzieś odetchnąć. I teraz tak. Zobaczcie, wagi, Wy przedstawiacie się jako karta wieży. Karta wieży, która tutaj przedstawia jakieś rogate stworzenie, więc może rzeczywiście jakiś znak rogaty jest Wam w głowie. Ale ta karta dosłownie mówi o zburzeniu czegoś i budowaniu od początku, na nowych fundamentach, z innej strony, w innym miejscu i tak dalej. Na przykład, jeśli wróci jakaś relacja, albo chcecie rozwijać jakąś rzeczywiście relację,
no to mam wrażenie, że tutaj patrzycie na nią z innej perspektywy i zaczynacie od początku. Dajecie gdzieś temu szansę, ale no, ta wieża mogłaby właśnie sugerować, że gdzieś bardzo potrzebujecie dużych zmian. Takich naprawdę, no, znaczących. Wydaje mi się, że tutaj wypadałoby się wstrzymać przed tymi zmianami. Chyba że przyjdzie do Was oferta czegoś, co jest, no, jesteście na 100% tego pewni lub pewne, albo przynajmniej na 90%. Brać, korzystać, kuć żelazo póki gorące. Czy to jest oferta pracy, nieruchomości? Zobaczcie, w Radzie jest karta 7 buław, a 7 buław mogłaby mówić o takim honorze, o sile, więc no tutaj jest gdzieś informacja, żeby może nie forsować się do zrobienia czegoś, bo być może będziecie tego żałować i rzeczywiście wypadałoby odczekać, zanim w coś się zaangażujecie, no bo być może decyzja będzie po prostu podjęta pod wpływem emocji. Ale 7 buław w ogóle sugeruje gdzieś tutaj coś przyszłościowego. Więc rada jest taka, żeby nie wzbraniać się przed czymś, zwłaszcza przed pewną relacją, dlatego że ona gdzieś na przyszłość będzie Wam dawała bardzo dużo, no pewnie radości, zadowolenia. 7 buław też mówi znowu, że naprawdę wypadałoby poczekać, żeby gdzieś coś w przyszłości mieć lepszego. Tutaj cierpliwość Was ratuje. Spokój. Czego nie robić, czego unikać i jest to 2 kielichów. No, a 2 kielichów, momento, przedstawia 2 osoby, które są w sobie zakochane, zauroczone, bądź podpisują jakąś zgodę, no nie wiem, jakiś rozejm, pakt i tak dalej. Tutaj w ogóle zobaczcie, no jest przedstawiona para, która wygląda jak, no jakby tutaj się pobierali i no czego nie robić i czego unikać. Może nie unikać miłości, godzenia się, wybaczania. Jest jeszcze taka informacja, żeby rzeczywiście nie podpisywać jakichś dokumentów, no tylko i wyłącznie ze względu na jakąś desperację albo poczucie, że już nic innego Wam się nie trafi. Czy coś jeszcze można wysupłać z tego czytania? Pewnie tak, ale tak reasumując, to wydaje mi się, że troszeczkę taki spokojniejszy miesiąc, może nawet lekki zastój. Być może okaże się, że Wasze pomysły a propos zmian, no wcale nie są takie łatwe do zrealizowania i trzeba się troszeczkę, no, wstrzymać, zejść na ziemię i poczekać. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla Was ogólna energia na sierpień, czy tam w sierpniu. Karta cesarza. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka w relacji. Wyjazd. Karta świata. Albo wspólny, albo jest może nawet jakaś rozłąka, dlatego że gdzieś rzeczywiście jedno z Was, być może Wasz partner lub partnerka, to gdzieś wyjeżdża, może nawet do pracy. Jak Wy się przedstawiacie? No, w każdym razie jedno z Was, bo tutaj możecie sobie odwracać tę energię. No, dziwne czytanie. Jaka będzie dla Was rada? Rada to karta siły. I też jest w ogóle, słuchajcie, cesarz w ogólnej energii.
Czego nie robić, czego raczej unikać? Słuchajcie, chować ego do kieszeni i mi się wydaje, że zwłaszcza dla relacji, które miało ostatnio jakieś niesnaski i przejściowe problemy, to ja gdzieś tutaj czuję, że wasz partner, partnerka umie odpuścić, a wy gdzieś drążycie. No słuchajcie, sporo ognia się pojawiło tutaj tym razem, czyli no trygon ognia jest związany z baranem, lwem lub strzelcem. Nie wiem, czy wam to coś mówi. Ale zacznijmy od tego, że dla związków z przełożenia jest piątka buław, a piątka buław to karta konfliktu bądź rywalizacji. I mi się wydaje, że ostatnio rzeczywiście było jakieś konfliktowanie się, że tak powiem. Być może sporo sprzeczek, może nawet związanych z wyjazdem, z przeprowadzką, albo z tym, że ktoś z was na przykład do pracy gdzieś tam ma wyjechać, może nawet za granicę. To wcale nie musi być oczywiście a propos tego. W każdym razie no, jest tutaj energia takiej rywalizacji, takiej no, rzeczywiście konfliktu. Ale piątka buław i zwłaszcza w tej talii, no zobaczcie, tutaj pokazuje taką siatkę buław i tutaj jest informacja, że no, wypadałoby nauczyć się spróbować współpracować. Macie różny timing, że tak powiem. Jedno chce, drugie nie chce i tak dalej, ale to zaraz. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, z przełożenia ta piątka buław, czyli energia konfliktu bądź rywalizacji, no gdzieś ewidentnie sugeruje o tym, że macie mętlik w głowie i bijecie się z myślami. Ale jakie to są myśli? Nie mam pojęcia. Być może gdzieś już jest ktoś na horyzoncie, ale gdzieś bijecie się z myślami, czy to brać, czy nie, na tej zasadzie. Inna rzecz jest taka, że w ogóle gdzieś wymyślacie sobie, takie mam wrażenie, na tyle dużo obowiązków i gdzieś atrakcji, że tak powiem, że po prostu nie myślicie o związkach, o relacjach, o randkowaniu. Po prostu staracie się być osobami zajętymi, co momentami może być takim przykrywaniem waszych potrzeb, bliskości, czułości, uznania itd. Słuchajcie, dla związków w ogólnej energii jest karta cesarza, no a cesarz właśnie kontroluje, przewodzi, rządzi, dyryguje. No jest takim hardym rzeczywiście władcą. Ja bym powiedział tak, że tutaj jest być może pomiędzy wami dosyć dużo ego i też mam wrażenie, że jakiejś zazdrości. No to jakby było po prostu pomiędzy wami za mało, nie tyle, że zaufania, co po prostu przestrzeni. Wiecie, no, żeby zbudować ważną, jakby długotrwałą, albo w ogóle no gdzieś tam zadowalającą relację, według mnie, no to gdzieś trzeba sobie dawać tę przestrzeń i szanować to, że no, każdy z nas jest taką jednostką indywidualną i tutaj nie uwieszać się nikomu na szyi. I oczywiście nie ma recepty na związek, tak jak nie ma na nic, ale no chodzi gdzieś o to, żeby bardziej sobie zaufać i nie kontrolować, unikać zazdrości, pozwolić drugiej osobie też czasami no gdzieś się oddalać i spędzać czas, no nie wiem, ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi, albo w ogóle w samotności. Jeśli chodzi o single, to dla was w ogólnej energii ten cesarz mógłby, słuchajcie, mówić o tym, że po pierwsze, być może chce wam się romansować, albo może nawet jest z kim i gdzieś mam wrażenie, że no, część z was przyjmuje taką tutaj strategię, nic poważnego na razie, ale też ten cesarz mógłby mówić o tym, że troszeczkę wzbraniacie się przed uczuciami i swoimi własnymi rzeczywiście potrzebami. Być może gdzieś też część z was obawia się po prostu, może nawet nie tyle co zranienia, ale po prostu wiecie czego? Braku przestrzeni w związku, ograniczenia. Dla kogoś związek może równać się ograniczeniem bo być może poprzednia relacja była ograniczająca i gdzieś no, obawiacie się randkować, spotykać z innymi, bo obawiacie się powtórki. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka przedstawia się jako karta świata.
Karta świata może ewidentnie mówić o wyjeździe za granicę, na przykład. Może oddzielnie, w sensie, że gdzieś tutaj wasz partner wyjeżdża i jest rozłąka, albo może razem i na przykład o to jakieś ostatnio było niesnaski. Karta świata w ogóle mówi o takiej gotowości do rozpoczęcia nowego etapu, czyli gdzieś tutaj wasz partner czy partnerka odpuszcza, ale nie was i wasz związek, momento, tylko gdzieś odpuszcza spór, czepianie się i drążenie pewnego tematu, po prostu. Tutaj już ktoś by chciał, że tak powiem, dać sobie kredyt zaufania, czy rzeczywiście potrzebuje od was wybaczenia na tej zasadzie. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, ta karta świata mogłaby rzeczywiście sugerować, że jest tutaj możliwość na nową relację, ewentualnie na obecną relację, ewentualnie na rozwinięcie relacji z kimś, kogo już znacie. Dosłownie. To może być rzeczywiście ktoś z tych rogatych znaków, albo z trygonu ognia lub z ziemi. To już mówiłem wcześniej. Tutaj widzę, że być może nawet jest jakiś wyjazd, nie wiem czy wspólny, ale jest informacja, że kogoś można poznać podczas wyjazdu. Być może nawet rzeczywiście za granicę. Ewentualnie to myśli o wyjeździe zagranicznym lub przeprowadzce stopują was przed rozwojem jakiejś relacji lub w ogóle przed poznawaniem kogoś, bo wy jeszcze nie wiecie, czego chcecie w życiu. Czy chcecie się na przykład, przeprowadzić do innego miasta czy kraju, więc po co kogoś poznawać teraz, skoro zaraz będzie rozłąka. Zobaczcie, wy przedstawiacie się w związkach jako karta 8 buław, a jest to właśnie karta takiej szybkiej, konkretnej komunikacji. Może nawet, słuchajcie, taka, bym powiedział, że jest to buńczuczna karta, która mówi o zaczepianiu i drążeniu. Być może właśnie o drążeniu jakiegoś konfliktu z przeszłości, lub rzeczywiście czepiania się o granice w relacji. Czyli na przykład wasz partner komunikuje w jakikolwiek sposób, że chce na przykład wakacje w tym roku spędzić oddzielnie, albo na przykład ze swoimi kolegami czy koleżankami. I was to troszeczkę, że tak powiem, mówiąc krótko, irytuje, że tak powiem, i mówiąc ładnie. 8 buław też w ogóle sugeruje, że wy bardzo chcecie przyspieszać, a wasz partner troszeczkę spowalnia dynamikę w waszej relacji. Oczywiście możecie sobie to odwracać. To wy spowalniacie, a partner przyspiesza. Jeśli chodzi o single, to słuchajcie, wy jako 8 buław, jest to karta komunikacji w internecie i wydaje mi się, że w internecie jest dosyć dużo adoratorów. Tylko że właśnie macie pewne obawy. Być może nawet część z was też w ogóle nie wierzy w to, że w internecie można poznać kogoś wartego uwagi. Kogoś, kto rzeczywiście będzie chciał czy chciała stworzyć taki, stabilny związek. Ale tutaj też bym w ogóle powiedział, że dla pewnych osób z podznaku wagi jest coś na wyciągnięcie ręki. Tylko trzeba po to sięgnąć. Być może, po prostu gdzieś wiecie nawet o tym, ale nie chcecie z jakiegoś powodu. 8 buław też mówi, że właśnie tutaj różne wichry wami, jak to powiedzieć, wstrząsają. Ten konflikt w głowie po prostu. Nie chcę związku, albo na przykład boję się angażować, albo nie wierzę w randki, czy w miłość, ale z drugiej strony potrzebuję czułości i chcę mieć partnera, albo na przykład mieć do kogo się przytulić, z kim, złapać się za rękę i tak dalej. Rada, słuchajcie, dla związków, karta siły i karta mocy, która mówi w ten sposób. Chować ego do kieszeni, odpuszczać, ustępować, dlatego że gdzieś druga osoba najprawdopodobniej w tym miesiącu umie rzeczywiście odpuszczać. To wy też. Albo nawet, słuchajcie, udawajcie nawet. Tutaj też jest taka informacja, że jeśli mają być jakieś szczere rozmowy, to spróbujcie jakoś gdzieś to tak żartobliwie na przykład rozegrać, tak sposobem po prostu, bo
no może tutaj rzeczywiście ktoś się wystraszyć, jak będzie za poważnie. Rada dla singli, karta siły i karta mocy. Słuchajcie, no tu jest informacja, żeby tak szczerze, odważnie podejść do sytuacji i też przyznać się przed sobą na przykład do swoich potrzeb albo do jakichś uczuć i odważnie, z odwagą, z pewnością siebie spróbować swoich sił. W tym miesiącu mają być randki, mają być nowe osoby i ma się dziać. Tutaj już od razu, no nie mówię, że codziennie jakaś tam inna osoba i tutaj do łóżka z przypadkowymi codziennie. Nie chodzi o to, chyba że lubicie, ale w ogóle, żeby jakiś przepływ był. W Radzie jest odwagi i pewności siebie, również w podejmowaniu decyzji o tym, żeby się za kogoś brać, w cudzysłowie. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Jest to karta Króla Kielichów. Rak, Skorpion, Ryby, czyli trygon wody, unikać. Ewentualnie ojca, teścia lub w ogóle kogoś, kto bardzo chce Wam gdzieś doradzić, pomóc albo Was do czegoś na przykład popchnąć do wspólnych, no nie wiem, zaręczyn, ślubu, do powiększenia rodziny. No tutaj słuchajcie, Wy wiecie, co macie robić jako para. Tutaj też jest informacja, żeby unikać takich emocjonalnych, oceniających pod wpływem rzeczywiście impulsu, no nie wiem, kłótni, czy jakichś waśni, taki wiecie, no tutaj złapać chwilę przerwy, oddech, krótki spacer, nawet oddzielnie wracacie i dopiero gadacie. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Król Kielichów, słuchajcie, jest to Rak, Skorpion, Ryby. No tutaj być może z tym trygonem wody gdzieś nie będzie Wam po drodze w romansach i w miłości, w randkowaniu. Ale też jest to informacja, żeby nie dawać szansy komuś dojrzałemu, być może nawet komuś, z kim już coś wcześniej było, ale na przykład się rozstaliście. To jakichś powrotów ma nie być. Król Kielichów mówi o tym, żeby nie ukrywać swoich uczuć, emocji, potrzeb, również przed sobą, bo na dłuższą metę to nie będzie działało. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse jeszcze i jaka będzie dla Was ogólna energia? O, bardzo dobrze. Co do Was przychodzi i co się pojawia? No cóż, jest to dobry przekaz, jeśli chodzi o awanse, podwyżki, rozwijanie swoich umiejętności, no, związanych z Waszą pracą. Co odchodzi do przeszłości? Wiecie co? Może poczucie destabilizacji momentami, ale tylko dlatego, że wagi wymyślają. Nie trzeba się czepiać, jest stabilnie i spokojnie i jest ok, no ale Wy, no jakoś nie wiem, potrzebujecie nagle więcej, mocniej, coś takiego. Jak Wy się przedstawiacie? To ktoś jest w gorącej wodzie kąpany. Ewidentnie. Jaka będzie dla Was rada? Siedź jak siedzisz. O, taka jest rada.
Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, powiem tak. Nowaki chcą przyspieszać, czują może nawet momentami frustrację, ale słuchajcie, to nie jest złe czytanie. To jest dobre czytanie. Tutaj tylko chciałem zauważyć, że jeśli jest coś nie tak, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie umiecie czekać cierpliwie. Albo zaufać rzeczywiście temu, co się dzieje na chwilę obecną. Momento. W ogóle też słuchajcie, dobry czas dla urlopów. Na urlop, na wyjazd, może jakieś sanatorium, jakieś masaże, słuchajcie, fizjoterapia, coś, co poprawi Wam samopoczucie fizycznie. Psychicznie jest całkiem nieźle, tak bym powiedział, ale to już wcześniej mówiłem. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was 4 mieczy, a jest to właśnie karta spokoju, regeneracji, odpuszczenia i odpoczynku. Być może, jest to dobry rzeczywiście czas na urlop, ale też bym powiedział, że najprawdopodobniej w tym miesiącu będzie spokojnie w pracy. Może mniej obowiązków, może mniej zleceń. Jest to czas, w którym naprawdę można sobie po prostu troszeczkę poodpoczywać, ale mam wrażenie, że nie do końca Wam to odpowiada. Może też dlatego, że zbieracie na coś pieniądze. Może na podróż, jak nie w tym miesiącu, to w najbliższych. Raczej bym powiedział, że o sprawy finansowe nie trzeba się przejmować, bo gdzieś Wy tutaj macie wszystko pod kontrolą. I nawet jest coś odłożone, a jeśli nie, to zaraz będzie. I wiecie, na czym stoicie. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, w ogólnej energii jest królowa słońca, karta słońca. Tutaj właśnie na polu słoneczników ta złota królowa. Ta karta mówi o radości, zadowoleniu, optymizmie, dobrym samopoczuciu, ale może też mówić, słuchajcie, wiecie o czym? W negatywie. O tym, że ktoś troszeczkę naiwnie podchodzi do pewnych zmian. Na przykład. I wychodzi na to, że wcale nie będą one takie łatwe. Może być lekkie zderzenie się z rzeczywistością. Tutaj bym też powiedział, że jeśli rzeczywiście jest mniej pracy i obowiązków, to Wam to gdzieś szczerze nawet poprawia nastrój, bo macie więcej czasu dla siebie, swoich pasji, a może dla miłości. Zobaczcie, przychodzi do Was karta sądu ostatecznego, czyli karta wejścia na wyższy poziom. Najprawdopodobniej jest to właśnie związane z podwyżką lub rzeczywiście może się zadać coś takiego, że się nie narobicie, a zarobicie. Kto by się nie cieszył. Tutaj bym powiedział, że sąd ostateczny może też mówić o regeneracji i o takim, jeśli bierzecie zaległe urlopy, to wracacie z nich pełne energii i takiego, dobra, wiem co mam robić, mam plan, wiem jak dojść do tego awansu, do zmiany i tak dalej, spokojnie. Ewentualnie sąd ostateczny to też są sprawy sądowe, kontrakty, dokumenty, papierki i tego będzie dużo w tym miesiącu. A jeśli nie, to Wy to chcecie bardzo przyspieszać i czujecie, że coś idzie za wolno. Tym bardziej, że zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta umiarkowania, która w tej talii wygląda troszeczkę jak sztorm, ale z X-Menów, ale jest to władczyni żywiołów i to jest taki perfekcyjny właśnie balans, którego momentami w tym miesiącu może Wam zabraknąć. Tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, jakieś sprawy związane z dokumentami, tutaj na razie się nie rozwijają i Wy to chcecie bardzo przyspieszać. Ewentualnie tych dokumentów lub ofert jest dużo, ale nic z tego nie wynika. Tu jest taka informacja, że rzeczywiście trudno jest Wam odpuścić coś i momentami możecie chcieć za wszelką cenę coś mieć, zmienić, osiągnąć. Nie jest to Wam teraz potrzebne. Tym bardziej, że zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta rycerza buław na takim ognistym koniu. I rycerz buław więc właściwie jest właśnie taki niespokojny, w gorącej wodzie kąpany, emocjonalny. I ta karta właśnie mogłaby przestrzegać przed tym, żeby podjąć decyzję o zmianie pod wpływem chwili. Taka, że jesteście przekonani do czegoś na
60%, a nie 90% czy na 100%. I to jest niedobre. No. Takiej decyzji raczej nie podejmować na tak. Słuchajcie, ten rycerz buław też w ogóle mógłby mówić, że macie w sobie dużo chęci rozwoju, robienia czegoś i jeśli rzeczywiście jest mniej zleceń czy mniej pracy w tym miesiącu, z jednej strony gdzieś się cieszycie, bo można odpocząć i na czymś innym się skupić, ale z drugiej strony czujecie frustrację i szukacie pomysłów, jak kurczę przyspieszyć biznes, rozwój czy cokolwiek. Nawet tak za bardzo, aż się tutaj przejmujecie. Zobaczcie, w Radzie jest karta 4 buław, a 4 buław to karta stabilizacji i też słuchajcie, no dosłownie, jak spojrzałem na tę kartę, to od razu sobie pomyślałem, siedź jak siedzisz, bo no tutaj rzeczywiście siedzą dwie osoby w swoim bezpiecznym domu, azylu i tak dalej. Informacja jest taka, żeby w tym miesiącu może rzeczywiście nie szaleć ze zmianami, tylko gdzieś jeszcze bardziej się do nich przygotować, zrobić większe rozeznanie, zaufać też procesowi i nie czuć frustracji, że jeśli teraz mi się nie uda kupić tej działki, domu, mieszkania czy zmienić pracy, to nigdy mi się nie uda. No nie, no tutaj dajcie sobie czas, jakby nie od razu Rzym zbudowali. Czasami naprawdę warto coś odpuścić, bo wtedy właśnie przyjdzie. Czego nie robić, czego unikać? 4 kielichów, nie brać byle czego i nie brać pierwszej, lepszej oferty. Naprawdę. Jeśli chodzi o pracę i naprawdę, jeśli rzeczywiście macie mniej obowiązków, to wykorzystać ten czas na coś innego. Rozwijanie swojej pasji, na podszkolenie się w jakiejś dziedzinie, na jakiś kurs. Być może dzięki temu to Was właśnie doprowadzi w przyszłości szybciej, może sprawniej do awansu, do podwyżki. No, coś na tej zasadzie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.